Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Po dłuższej przerwie wracam do gameplayów. Tym razem prezentuję grę Minecraft w wydaniu na konsolę Nintendo Switch. Grę grałem już na PC-cie, na PS4, nawet na PS Vicie. Teraz postanowiłem przetestować ją również na Switchu i zobaczymy, co ta gra sobą reprezentuje. Oogie Boogie, tym razem próbuję nowej formy nagrywania, czyli dogrywam komentarz do gameplayu już po nagraniu gameplayu. I tak, odpalamy. Gramy, mam tu już stworzony swój świat, w którym to coś tam próbowałem rzeźbić. Jednak to podejście do Minecrafta, kolejne już moje podejście, było zupełnie inne niż poprzednie, to znaczy zawsze od razu zaczynałem coś budować. Zaczynałem oczywiście jakieś swoje kwatery, jakiegoś pierwszego schronienia, a teraz jakoś zupełnie inaczej jakby podszedłem do tej gry. Chciałem spróbować ją przejść tak legitnie, czyli chciałem spróbować po prostu dostać się do smoka kresu i go zabić. Więc w ogóle prawie nie budowałem. Tutaj znalazłem, tak jak widzicie, jakąś wioskę, coś się jeszcze doczytuje. Znalazłem taką wioskę i po prostu wbiłem się do domu po prostu jednego tutaj z mieszkańców wioski, nawet do kilku domów. W jednym sypiam, w jednym trzymam swoje graty i coś tam craftuję. W ogóle nie budowałem tutaj w zasadzie swojej kwatery. Dużą część tutaj czasu spędziłem na łażeniu po podziemiach. Nie wiem, czy to z jakimś kolejnym patchem, ale tutaj jest strasznie dużo podziemi. Wydaje mi się, że więcej niż było kiedyś. Takie moje małe poletko, gdzie tam jakieś jedzenie sobie ogarniam. Tak jak widać, doczytywanie tła jest takie dość bliskie. Tam chciałem zrobić sobie taką ogromną wieżę z kamienia i w tym celu chciałem użyć takiego triku, który widziałem gdzieś na YouTubie, że po prostu z góry się puszcza lawę, a później na tą lawę puszcza się wodę. Nie trzeba tego wszystkiego stawiać klocek po klocku, tylko po prostu ta woda nam lawę jakby zamieni w kamień i mamy bardzo szybko zrobioną taką wieżę, ale coś mi tam nie wyszło. Niektóre tam fragmenty ściany nawet dobrze wyszły, ale tak jak widać są przerwy. Jest dużo przerw i też tutaj właśnie niektóre ściany się podwójnie tak jakby zrobiły z podwójnej grubości, w niektórych miejscach są dziury i ostatecznie porzuciłem ten projekt i nie bawiłem się dalej w jego rozbudowę, bo byłoby to dość czasochłonne, żeby teraz załatać te wszystkie dziury w tym wieżowcu. Dlatego potem zacząłem się próbować przynajmniej się bawić w to, żeby smoka zabić. Czyli najpierw trzeba było się dostać do Netheru i tam trzeba było odnaleźć spawner tych takich, nie pamiętam jak to się nazywało, takich żółtych płomyków, co one strzelają takimi płomykami. A tu z kolei zrobiłem sobie automat do wełny, taki bardzo prostą konstrukcję, gdzie po prostu z automatu mamy goloną owcę, jak tylko odrośnie i wełna wpada do skrzyneczki. Nie musimy sami strzyc owcy, tylko co jakiś czas jak przyjdziemy, to tej wełny jest coraz więcej. To akurat jest czarna owca. Więc to jakby mieć kilka takich i w różnych kolorach, to można by fajnie sobie nazbierać wełny, gdyby była oczywiście komuś potrzebna. Ja to tak do końca nie miałem sprecyzowanej koncepcji, jak mam grać w tego Minecrafta, grałem już tyle razy. Jeżeli chodzi o samą wersję switchową, to oczywiście no graficznie no to wszystkie są takie same, no bo to jest taka specyficzna pikselowata gra. Natomiast oczywiście ten draw distance jest tutaj na dość słabym poziomie. Rzeczy się no, doczytują w dość widoczny sposób, szczególnie jak płyniemy łódką. Wtedy płyniemy szybko i czasami wręcz obraz się potrafi nie doczytać, że płyniemy po białym ekranie i dopiero z opóźnieniem doczytuje nam się ekran, bo łódka płynie szybko. Tutaj z kolei mam, można powiedzieć, taką piekarnik do krów. Tylko muszę na chwilę ogarnąć sobie trochę zboża.
właśnie, żeby je rozmnożyć i pokażę wam, jak to funkcjonuje. Jest to też taki fajny patent, żeby szybko można było zdobyć sobie pieczone mięso. Właśnie potrzebowałem mieć zawsze zapas jedzenia, jak chodziłem często do tego netheru, sporo tam też spenetrowałem, sporo też mi napsuł krwi, bo ileś razy wpadałem do lawy i traciłem na przykład swoje zasoby. A nie wiem, wcześniej takich problemów nie miałem, ale akurat w tym świecie, w którym tutaj grałem, to miałem spory problem z ciągłym niedoborem żelaza. Ciągle mi go brakowało, dlatego musiałem dużo łazić po tych podziemiach i szukać rudy żelaza. No więc mamy tutaj coś takiego, że tutaj są krowy i tu na dole też, jak widzicie, są krowy, które spadły jeszcze. Teraz możemy wcisnąć przycisk i upiec te krowy żywcem. No, trochę jest to dramatyczne niestety, ale wyłączamy lawę i te wszystkie krowy zginęły i od razu upiekło się z nich mięso, wpadło do tej dużej skrzyni na dole. I skóry też, także mamy tutaj, jak widzicie, sporo już pieczonego mięsa i krowiej skóry. Też fajny sposób właśnie na pozyskiwanie. A teraz, żeby uzupełnić, żeby kolejna grupa krów nam tam wpadła do dołu, no to po prostu rozmnażamy te krowy. I tam jest dziura szerokości jednej kratki i te krówki małe, te cielaczki po prostu przez nią przelecą. Te duże krowy, które są tu na górze, to one w zasadzie nigdy nie zostaną upieczone, bo one są tylko to są tylko sztuki, egzemplarze rozrodcze, rozpłodowe, a te wszystkie cielaczki, ich dzieci spadają na dół, a jak dorosną na dole, to następnie zostaną w bestialski sposób upieczone na bewsztyka. Tak jak widzicie, na razie są tu małe cielaczki i jak tylko dorosną, to spotka je taki los jak poprzedników. I tu uwiązałem też kota, bo tu często mi się creeper jakiś zaplątywał a jak mi to rozwalał, no to naprawianie tego było bardzo ciężkie, bo woda się wszędzie rozlewała, krowy uciekały, także to są w zasadzie ta farma jednej owcy i tutaj ta farma do krowiego mięsa to jedyne dwie takie fajne rzeczy, jakie tutaj zbudowałem, bo poza tym, tak jak mówię, starałem się przejść grę, no ale zabrakło mi cierpliwości. Zdobyłem chyba jakieś te oczy Endermana i później trzeba zrobić to oko Endera czy oko Endu. Właśnie do tego są potrzebne te żółte słupki, co wypadają z tych takich stworków, tych co strzelają tymi fireballami. Znalazłem ich spawner w netherze, nazbierałem trochę tych żółtych lasek, co z nich wypadają. No i potem miałem właśnie za pomocą rzucania tym okiem szukać twierdzy. No a wiadomo, jak się znajdzie twierdzę, no to już potem przenosimy się do Endu i tam możemy walczyć ze smokiem. Także myślę, że jakbym spędził jeszcze parę godzin, może paręnaście, zależy jakby mi szło szukanie tej twierdzy i później walka ze smokiem. Ale myślę, że mógłbym po prostu przejść jakby główny wątek tej gry, jeżeli można w ogóle to tak nazwać. Ale zabrakło mi cierpliwości, zabrakło mi weny. Tyle razy już grałem w tą grę, że po prostu zabrakło mi w pewnym momencie cierpliwości, no i gra poszła na sprzedaż. Darowałem sobie już i stwierdziłem, że już nie będę do niej wracał. Mam za dużo tematów, które chciałbym zagrać. Chyba z 15 godzin poświęciłem na tą grę. Nic z tego nie wynikło. Tak jak widzicie, ten filmik jest pamiątką. W momencie, kiedy go opublikuję, to już nawet nie mam tej gry, bo ją sprzedałem. Także to tyle. Pokażę wam tylko jeszcze ten portal do netheru, właśnie którym bardzo często się przenosiłem i działałem sobie w netherze. Jest on tutaj. Ale zapał się skończył i tyle. To wszystko. Jeżeli ktoś oglądał, to dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!